Zapraszamy do obejrzenia rozmów przygotowanych w ramach wydarzenia Idea Mixer Zainwestuj w dobro. Cykl 4 rozmów został przygotowany we współpracy z Tefal, grupy SEB Polska. Wszyscy zaproszeni do rozmów goście współpracują z nami na zasadzie non-profit. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, ubrania do oddania. Myślę, że ta nazwa wiele nam mówi z jednej strony, ale też mam takie wrażenie, że znajdzie się spora część widzów, która jeszcze o waszym pomyśle nie usłyszała, więc najpierw wprowadź nas proszę i opowiedz, czym są ubrania do oddania, kiedy cała ta idea się narodziła i w ogóle skąd ten pomysł się wziął tak naprawdę. No to ubrania do oddania to miejsce, w którym możesz swoje niepotrzebne ubrania zamienić na darowiznę finansową dla wybranej przez siebie fundacji. I to jest taka naczelna funkcja naszego projektu, który realizujemy. A wszystko zaczęło się od ubrań właśnie, paradoksalnie. Od ubrań nie w Polsce, a ubrań w Wielkiej Brytanii, bo to jest rynek, z którego cały ten pomysł się wywodzi. No, Wielka Brytania jest królestwem odzieży używanej i ja będąc tam zastanawiałam się, co się rzeczywiście dzieje z tymi rzeczami i jak funkcjonuje ten rynek. I w pierwszym odruchu ten projekt był szykowany na rynek Wielkiej Brytanii, a za sprawą Tomka, czyli mojego wspólnika i partnera również, postanowiliśmy zrobić rewolucję ubraniową w Polsce. Dlatego, że to, w jaki sposób funkcjonuje rynek odzieży używanej w Polsce, zbiórek odzieży używanej w Polsce, jest bardzo mocno archaiczne, nietransparentne, rządzi się nie do końca jasno sprecyzowanymi regułami. I postanowiliśmy zrobić rewolucję. Zanim porozmawiamy o drugiej edycji tego przedsięwzięcia, to ja chciałbym Cię zapytać o pierwszą część Hot 16 Challenge. Skąd to się w ogóle wzięło? Bo pomysł jest niesamowicie ciekawy, chociaż rapowanie tak zwanych szesnastek to chyba nie jest nic nowego dziś w świecie hip-hopowym. Nie no, to jest bardzo klasyczna formuła, 16 wersów, no to jest taki z kanonu klasyki hip-hopu przyjęty jakiś standard zwrotki, stąd też wtedy pojawiła się nazwa. Natomiast pomysł na pierwszą część jest w sumie przewrotny, dlatego że pierwsza część nie miała zupełnie wydźwięku charytatywnego, nie była powiązana z jakimś problemem, który obecnie był na świecie, czy jakimś problemem społecznym, natomiast była zainspirowana problemem społecznym, jakim wtedy było głośno o stwardnieniu rozsianym, było to Ice Bucket Challenge, które właśnie było taką akcją świadomościową. No i wtedy na fali tego Ice Bucket Challenge zainspirowało mnie to do tego, że można to przenieść po prostu totalnie 1 do 1 na tą mechanikę, że każdy nominuje 3 osoby i tak dalej na grunt hip-hopowy i powstała nazwa Hot 16 Challenge i tak to poszło. Chcieliśmy bardzo, żeby podczas Idea Mixera poznać perspektywę dużej firmy, ponieważ łatwo jest mówić o różnych działaniach społecznych, CSR-owych w odniesieniu do małych organizacji, które przez to, że ta struktura jest bardziej elastyczna, mniejsza, mają dużo większą swobodę prawdopodobnie, na przykład w podejmowaniu decyzji. I często myślimy sobie, że w korporacjach takie zasady, takie filozofie czy takie inicjatywy potrafią po prostu utknąć. Natomiast dzisiaj mamy okazję porozmawiać z Karolem, który razem z firmą Tefal udowadniacie, że jest to możliwe. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o filozofii dbam, więc na samym początku musimy wyjaśnić naszym gościom, czym dbam w ogóle jest. Dobrze, to pozwólcie, że ja zacznę w ogóle trochę od wielkości firmy i wytłumaczę, jak to wygląda, bo dbam to jest taka nasza polska, lokalna inicjatywa. I ona jest zrodzona w bardzo dużej korporacji, bo Group SEB, tak się nazywa właściciel marki Tefal, chociaż Tefal to jest to, co wszyscy znają, to ponad 40 000 pracowników na całym świecie, obecność w 150 krajach, 7 miliardów euro rocznych obrotów, więc jakby firma jest bardzo duża, ma różne lokalne marki międzynarodowe. Prowadzi swoją sklep w różnych kanałach dystrybucji, też ma swoje własne sklepy, tych sklepów ma 1300, więc jesteśmy bardzo dużą organizacją. Natomiast to, co zrobiliśmy w Polsce, jest bardzo unikatowe i ta właśnie kultura pracy dbam jest tylko w Polsce. A ponieważ tu będziemy rozmawiali o CSR-ze, o dobrze,
to dbam, bardzo mocno się wpisuje w to, jak my wyzwalamy w ludziach dobro i zachęcamy ich do tego, żeby czynili dobre rzeczy. Więc mówiąc o samej kulturze, która powstała, to ona się opiera na 3 fundamentach. Tak? Jednym z nich jest autonomia, to znaczy pracownicy pracujący w GroupSEP Polska mają autonomię w podejmowaniu decyzji. Tutaj mamy bardzo dużo za takich nawet nie zapożyczeń, tylko takich inspiracji, które płyną z organizacji turkusowych, które pracują bez szefa, które są samoorganizujące się. Drugim filarem jest odpowiedzialność. Umówiliśmy się wewnętrznie z naszymi pracownikami, że każdy odpowiada za pewien obszar i w tym obszarze podejmuje swoje decyzje. I trzecim filarem jest zaufanie. Tak? To jest bardzo ważne, to cementuje to wszystko. My absolutnie wierzymy, że ludzie, którzy pracują u nas, mają dobre intencje, obdarzamy ich zaufaniem, oni obdarzają nas zaufaniem, co kreuje bardzo dobrą atmosferę. I ja mogę jako osoba, która pracuje w tym zespole retailingowym, zajmuje się sklepami, mogę powiedzieć, że ta kultura ma bardzo ważny wymiar, znaczy ma 2 bardzo ważne wymiary. Pierwszym jest to, że pracownicy, którzy pracują w sklepach i mogą podejmować sami decyzje, dużo lepiej obsługują klientów, co powoduje, że customer experience i te doświadczenia, które klienci mają w naszych sklepach, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To nawet dzisiaj nagrywałem taki podcast z firmą, która się zajmuje customer experience. No i jak to zostało określone, NPS, czyli ten parametr, który to mierzy, mamy na bardzo nieprzyzwoitym poziomie. I teraz to zadowolenie klientów wynika w dużej mierze z tego, że pracownicy, którzy pracują w naszej firmie, czują się szczęśliwi, a to znowu potwierdza Międzynarodowy Instytut Great Place to Work, który regularnie co 2 lata bada, na ile pracownicy są zadowoleni i ten poziom też jest gigantycznie duży. W firmie 186% ludzi uważa, że pracuje w świetnym miejscu pracy. W dziale, w którym ja pracuję, ten wynik jest jeszcze lepszy, więc to powoduje, że jeżeli czujemy się dobrze w jakimś miejscu pracy, to dobro jest przelewane na klientów, co powoduje, że wyniki biznesowe też są bardzo dobre, ale też przy okazji daje ludziom przestrzeń i daje ludziom chęć do rozglądania się dookoła, patrzenia lokalnie i pomagania w lokalnych problemach, bo tutaj wiesz, na początku powiedzieliśmy korporacje robią duże rzeczy, sadzą lasy w Amazonii, robią jakieś tam inne bardzo duże historie. Natomiast my w Tefalu skoncentrowaliśmy się na małych, lokalnych rzeczach, które są ważne dla naszych pracowników. Tak? Jeżeli, nie wiem, mieszkasz gdzieś w Sosnowcu, podaję tutaj realny przykład, tam gdzie mamy nasz sklep, jest w pobliżu schronisko dla zwierząt i pracownicy chcą mu pomóc, to mogą mu pomóc. Firma wspiera takie działania, organizuje działania, które pomagają temu schronisku, czy tam w Szczecinie, czy w innym mieście. Po prostu lokalnie się angażujemy w to, co jest ważne dla naszych pracowników i takich przykładów jest bardzo dużo. Ta inicjatywa nazywa się Sklep z pomocą Tefal, zrzesza wszystkich 350 pracowników, którzy pracują w GroupSEP Polska i każdy tam może zrobić coś dobrego przy wsparciu firmy. Na wielu polach dzisiaj współpracujecie z Tefalem, ale ta Wasza współpraca, z tego co wiem, rozpoczęła się dość niewinnie. Po prostu obsługiwaliście, czy pomagaliście obsługiwać social media Tefalowe, a dzisiaj jesteście już o kilka kroków dalej, więc chciałbym, żebyś na początku opowiedziała o rozwoju właśnie tej Waszej produktywnej kooperacji. Tak, więc tak jak powiedziałeś, rzeczywiście ta nasza współpraca w ciągu 2 lat, które już razem spędziliśmy, ewoluowała i tak jak mówisz, rzeczywiście zaczynaliśmy bardziej od takiego chyba podejścia briefowego, rozwiązaniowego, to znaczy zostaliśmy poproszeni o wsparcie w rozwijaniu komunikacji w social mediach Tefala, sklepów Tefal. Natomiast ze względu na, no właśnie, chyba na tę filozofię dbam, która jest tym motorem działania sklepów Tefal, o której opowiadał Karol, ta nasza współpraca mogła ewoluować i mogliśmy przejść właśnie od tego podejścia briefowego, rozwiązaniowego bardziej do takiego podejścia problemowego, to znaczy
okazało się, że bardziej efektywną formą współpracy jest wychodzenie właśnie od jakiegoś problemu, od wyzwania, które sklepy Tefal przed sobą stawiają i wspólne poszukiwanie rozwiązań, a nie dostarczanie jakichś gotowych recept od nas jako nie agencji, więc bardzo szybko jakaś taka bardziej partnerska relacja równoważna się między nami zawiązała i myślę, że filozofia 2 miała na pewno na to wpływ, ale też nasze podejście jako nie agencji, która też stawia na tę elastyczność i na bardziej właśnie partnerskie podejście w budowaniu relacji z klientem, na pewno to też miało wpływ. Ty, Kira, jesteś inicjatorką niesamowicie ciekawej akcji, czyli Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków i coś czuję, że jedną z najdłuższych odpowiedzi będzie właśnie odpowiedź na pytanie o początki tego pomysłu, skąd ten pomysł wziął się w Twojej głowie i jak to wyglądało na samym początku, więc ja w tym momencie mogę po prostu oddać Ci głos. Moje początki się zaczęły, kiedy miałam 10 lat, teraz mam 15 i doszłam do wniosku, że wezmę udział w konkursie Dzieciaki Startupy. No i wymyśliłam taki latający plecak, czyli wymyśliłam, że do takiego szkolnego plecaczka na przykład włożę pudełko z helem lub z innym podobnym gazem i dzięki temu plecak miał być bardziej lekki i bardziej wygodny, żeby po prostu dzieciaki nie musieli się męczyć chodząc do szkoły z tymi plecakami. No i wygrałam w tym konkursie, a nagrodą był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. I dawał on taką możliwość, że mogę odwiedzać to centrum nawet codziennie, a ze mną jeszcze 2, 3 lub 4, nie, 1, 2 lub 3 osoby. No i doszłam do wniosku, że szkoda by było, gdyby ten bilet się zmarnował, bo no wiadomo, nie chodziłabym tam codziennie, a mógłby dać możliwość innym odwiedzenia tego centrum. Szczególnie, że wtedy był taki czas, że trzeba było czekać nawet 3 godziny w kolejce, a zapisywać się może 3 miesiące przed, więc naprawdę bardzo dużo. No i zaczęłam z moimi rodzicami proponować moim znajomym i ich znajomym, aby odwiedzili to centrum. Wtedy też powstała grupa Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków i to był taki pierwszy krok do takiego ruchu. A pomysł na tę grupę powstał w taki sposób, że byłam wtedy dość młoda, miałam z 10 lat i rodzice mi zabraniali zakładać Facebooka i tak dalej, a bardzo chciałam być blisko tych media, więc doszłam do wniosku, że w sumie zaproponuję im, żeby założyli grupę na Facebooku, bo wiedziałam, że jest taka możliwość. No i założyli, nazwaliśmy ją tak, bardziej ja nazwałam, bo to był mój pomysł. I wstawiałam tam zdjęcia, też zebrała się taka niemała społeczność, bo oprowadzałam w weekendy. I łącznie chyba aż ponad 150 osób dzięki mnie tam trafiło, zupełnie za darmo, tak dodam jeszcze. No i wstawiałam wtedy za każdym razem zdjęcia, pisałam posty o tym, że zapraszam. W międzyczasie zorganizowałam 2 konferencje, to było w 2017 roku, jeśli się nie mylę. No i tak to się wszystko zaczęło. Opowiedz nam, skąd się w ogóle wzięła nieagencja i jakie były właśnie początki, bo one, no, podejrzewam, że były trudne, ale jednocześnie bardzo, bardzo inspirujące i fascynujące. Tak, nie wdając się w zbytnie podróże w czasie może, z moim wspólnikiem Marcinem poznaliśmy się w 2013 roku. Jakby funkcjonowaliśmy od tego czasu na szeroko rozumianym rynku marketingowym, to znaczy pracowaliśmy w agencjach, w startupach, mogliśmy obserwować tę branżę gdzieś tam od środka. I w momencie, w którym gdzieś tam się od zawsze krzyżowały nasze losy, od 2018 roku de facto stanowiliśmy też taki team freelancerski, realizowaliśmy projekty już dla całkiem dużych klientów, ale coś, co nas połączyło, to jakby dystans do tej branży, to, że ta branża marketingowa nie jest do końca efektywna. No i stąd chcieliśmy zrobić coś jakby troszkę pod prąd tego. Stąd sama nazwa, nie agencja, która była w ogóle punktem wyjścia. No i myślenie o biznesie, które staramy się sukcesywnie wdrażać w naszej firmie, bo jest to raczej proces, to trudno powiedzieć, żeby on był teraz zakończony. Czyli stawiamy na zrównoważony rozwój, zrównoważony biznes, zrównoważony marketing na każdym z poziomów, zarówno jakby w samym centrum naszego biznesu, czyli w zespole, ale kończąc na relacjach z klientami. Właśnie jakie było podłoże, jaka była inspiracja do zorganizowania drugiej edycji Hot 16 Challenge? No, drugą edycję Hot 16 Challenge
no, wymusiła sytuacja na świecie, jaką była pandemia, jest pandemia koronawirusa. Ale też nałożyło się to parę kwestii. Minęło wiele lat już od tej poprzedniej edycji, bo poprzednia edycja była w 2014 roku, więc minęło 6 lat. I już od jakiegoś czasu gdzieś tak w community rapowym toczyły się takie dyskusje, czy nowe Hot 16 Challenge miałoby sens, czy mogłoby przebić poprzednie, jakby dzisiaj wyglądało. Jakby powracał ten temat, było 5-lecie, wtedy też to było podbijane, więc jakby gdzieś tak w tle, gdzieś mówiło się o tym Hot 16 Challenge. Też dostawałem pytania, czy będę tą akcję jakoś wznawiał, ale ja nie jestem w ogóle fanem sequeli i też byłem pełen obaw o to, czy to w ogóle może się znowu udać. No natomiast jak pojawiła się ta cała sytuacja z pandemią i pojawiła się jakaś realna potrzeba wsparcia służby zdrowia, no to te dwie rzeczy jakoś się po prostu spięły i stąd powstało Hot 16 Challenge. A kiedy ta idea się narodziła? To znaczy, pewnie od pomysłu do wdrożenia minęło trochę czasu, więc ja zapytam o takie prawdziwe początki. Kiedy się narodziła idea, żeby wprowadzić taką filozofię w naszym kraju? Wiesz co, tutaj jakby były dwa aspekty. Jakieś 3 lata temu przeprowadziliśmy badanie Great Place to Work wśród wszystkich pracowników i pomimo bardzo dobrych wyników biznesowych zobaczyliśmy, że tylko połowa naszych pracowników jest szczęśliwa z tego miejsca pracy, w którym jest. Tak? To był taki pierwszy impuls, gdzie zastanowiliśmy się, dlaczego tylko połowa ludzi uważa, że to jest wspaniałe miejsce pracy. Drugą rzeczą, która działa się równolegle, powiedzmy w tym przybliżonym okresie, to było takie poszukiwanie przeze mnie nowego rozwiązania na standard obsługi klienta w sklepach i tego, żeby właśnie ta obsługa była bardziej empatyczna, bardziej troskliwa. I trafiłem na książkę Legendarna obsługa klienta Kena Blancharda, która no, bardzo dużo mówiła o traktowaniu klienta wewnętrznego, czyli pracownika firmy, o tego, jak to się przekłada na pracowników zewnętrznych. W tym samym czasie, to też jakby szukając w innych działach takiego pomysłu na to, co zrobić, żeby ludzie byli bardziej szczęśliwi, wspólnie z moim dyrektorem generalnym przeczytaliśmy taką książkę Pracować inaczej Frédérica Laloux. I to jest taka biblia turkusowych organizacji, znaczy są opisane, jak one działają, jakie osiągają wyniki i tak dalej. Nagle zderzenie różnych rzeczy spowodowało, że sobie pomyśleliśmy, ok, ta legendarna obsługa klienta, to pracować inaczej, to uprawomocnienie pracowników, to może być to, czego potrzebujemy, żeby cały czas osiągać dobre wyniki i mieć szczęśliwych pracowników, tak? I też stworzyć im możliwości do robienia dobrych rzeczy. I takim punktem przełomowym to była na początku 2019 roku taka konferencja w Olsztynie, którą organizowaliśmy dla wszystkich działów w firmie. To było rozbite na 5 dni i akurat w momencie, kiedy konferencję rozpoczynali pracownicy sklepów, tam zaprezentowaliśmy w ogóle hasło DBAM, które miało odwzorować iCare, które Ken Blanchard w swojej książce przedstawiał. Ono miało być skierowane do pracowników sklepów, natomiast obecny wtedy dyrektor generalny na tym spotkaniu nagle zobaczył, że to DBAM to w ogóle spina wszystkie takie rzeczy, o których myśleliśmy, które budziły nasze wątpliwości, które chcieliśmy zmienić. No i to DBAM, które miało być tylko w sklepach, nagle rozlało się na całą firmę, na całą Polskę. No i namieszało przez ostatnie 3 lata bardzo dużo takich bardzo dobrych rzeczy. Ale ty się spodziewałeś, że mówiąc kolokwialnie, tak to pójdzie szeroko? Wiesz co, miałem na pewno nadzieję, że to się uda gdzieś wyeksportować za granicę. No, też puściłem tą jedną nominację zagraniczną. Też już coraz w porównaniu do tego, jak to wyglądało 6 lat temu, to dużo bardziej zazębiona jakaś jest ta polska scena, przynajmniej z sąsiednimi, z niemiecką, gdzieś tam ze wschodnimi scenami powoli się zazębia, ale też mieliśmy trochę takich wewnętrznych koneksji, na przykład BDS nagrał wcześniej z Pressą z Kanady, który gdzieś jest powiązany z Drake'iem, no gdzieś tam koło nas jest zaprzyjaźniony Kronkel Dom, który jest niemieckim raperem i w zasadzie zna wszystkich topowych niemieckich raperów i takich wypustek było sporo i jakby liczyłem na to, że takie
takie koneksje właśnie gdzieś to odpalą dalej, więc tak sobie to wyobrażałem. Ale że to gdzieś skręci nagle w klocucha i że poleci w ogóle gdzieś na orbitę youtuberowo, potem już do polityków i tak, nie, takiego chyba czegoś nie dało się tego przewidzieć, myślę, no nie myślałem o tym. Mówicie o tym, że dajecie autonomię swoim pracownikom, a jaką wy jako polski TEFAL mieliście autonomię w zakresie wprowadzania tej filozofii? Czy potrzebowaliście długich negocjacji z jakąś siedzibą, centralą, matką? Tak, z centralą we Francji. Słuchaj, no, politykę, którą przyjęliśmy, to nie mówiliśmy, że zmieniamy cokolwiek. Nic, znaczy jakby nie chwaliliśmy się tym, co robimy. Postanowiliśmy tą kulturę na miejscu lokalnie zmienić i nie dzielić się z tego z centralą. To jest jedna z takich, bym powiedział, kluczowych rzeczy, bo firma jest bądź co bądź zarządzana tradycyjnie, tak? I w momencie, kiedy pytasz o zgodę, to zazwyczaj to powoduje jakąś dyskusję. A w momencie, kiedy coś robisz, i to przynosi dobre efekty, no bo ma to dobre efekty biznesowe i ma to dzisiaj bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o zadowolenie pracowników z pracy, no to nagle teraz jest nam łatwiej o tym mówić, bo mówisz o tym z perspektywy sukcesu. Nie mówisz o tym, że czy my możemy sobie zmienić kulturę pracy. Nie, my tą kulturę pracy zrobiliśmy, ona bardzo mocno zafunkcjonowała, ona bardzo mocno przełożyła się na wyniki, bardzo mocno się przełożyła na to, co robimy w otoczeniu, bo też wydaje mi się, że na tym poziomie wśród wszystkich krajów, w których jest Group SEB, dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy i teraz coraz bardziej oficjalnie na spotkaniach międzynarodowych mówimy o tym. Chwalicie się Chwalimy się tym. No i trochę jest ciężko komuś powiedzieć, że no nie powinniście tego robić, no bo dlaczego? Ludzie są szczęśliwi, klienci są szczęśliwi, wyniki są bardzo dobre, więc dzisiaj o tym mówimy otwarcie.